Cześć, witajcie na kanale Intermodel, na kanale poświęconym modelarstwu kartonowemu i nie tylko. I chciałbym Wam przedstawić wydanie małego modelarza, jakie ukazało się pod koniec roku 2023. Mamy koniec listopada tego roku i z numeracją 10, 11, 12, datowany na rok 2022. Ukazał się model japońskiego pancernika klasy Kongo Hiei. Model został opracowany przez Zbigniewa Sałapę w skali 1:300. Model ten ukazał się już w roku 2006. Była to numeracja 789. I będę tu porównywał. Obok mnie mam otwarty laptop. Będę porównywał też ten egzemplarz na bieżąco, który mam ze skanami z egzemplarza z roku 2006, z tego wydania, czym się różni, czy się nie różni w ogóle. I tu zaprezentuję to w tym odcinku. Zapraszam. Zacznijmy od okładki. Autorem tej okładki jest Paweł Mularczyk. Rysunek na tej okładce wykonał. Natomiast na tej okładce z 2006 roku autorem tej okładki jest Rafał Sękowski. I ta okładka raczej bardziej do mnie przemawia. Ten rysunek jest bardziej takim wiarygodnym przedstawieniem tego pancernika. No i przechodzimy do przejrzenia. Będę przeglądał strona po stronie i będziecie mieli porównanie ze stroną, ze screenem, który mi się udało gdzieś tam w sieci, w internecie znaleźć. Niestety nie mam egzemplarza z 2006 roku, tylko to, co udało mi się znaleźć w sieci. Natomiast ten egzemplarz datowany na rok 2022 jest w moim posiadaniu. I tak, pierwsza strona w zasadzie niczym się nie różni. Mamy przedstawioną historię. Ja tu obok mam laptop i podglądam sobie z tym właśnie z roku 2006. Rysunek w tym egzemplarzu, będę go nazywał starszym egzemplarzem. Mamy zdjęcie kolorowe na tej pierwszej stronie, tu mamy zdjęcie takie archiwalne. Też na tej stronie jest ten rysunek kolorowy. Natomiast w tym egzemplarzu mamy już zaznaczone tutaj poszycie modelu z oznaczeniem. Natomiast w tym starszym egzemplarzu tego nie ma. Druga strona prawie identyczna. Rysunek numer 1 jest ten sam. Rysunek numer 2 różni się. Pokazany na rysunku drugim jest poszycie. Tu jest rozdwojenie jak gdyby tych pokładów, podpokładów. I podobnie rysunek numer 3 jest przesunięciem, jest troszeczkę bardziej rozbudowany od tego numeru 3. Opis budowy, historia właśnie modelu to jest pierwsza strona, druga strona, no i później dane techniczne, niczym tu nie odbiegają. Model jest odwzorowaniem, jest modelem okrętu z roku 1940. Poprzednie to wydanie starsze też prezentuje ten sam model z tego samego roku. Przechodzimy do strony 4 i tu już się zaczynają rysunki. Tych rysunków, jak autor tu nam zaznacza, jest ponad 70, około 70, no ponad, bo tu są literowane też jako A, B, niektóre dlatego
jest rysunek, występuje jeden, ale jest jeszcze podliterowany. W starszym numerze rysunki są też identycznie oznaczone, numeracja ta sama, także praktycznie wszystko skopiowano, powtórzono. Różni się tylko ta część, która jest w tym starszym egzemplarzu. Jest kolorowa, tu mamy na białym tle i tym się tylko różni. Opis budowy obejmuje zaznaczenie rysunku i części, z którymi się to ma budowa odbywać. I tak jak widzicie, rysunek 11, rysunek 12 jest odzwierciedleniem tego samego, co w roczniku 2006. Strona 5 podobnie. Z tym, że w tym starszym egzemplarzu po prostu te rysunki są na takich kolorowych tłach. Jest to na niebiesko-błękitne, takie przechodzące. Natomiast oznaczenie w zasadzie jest to samo i numeracja części też ta sama. Strona 6 podobnie też starszy egzemplarz, z tym, że tylko na kolorze. Te rysunki są na tle innego koloru, tak jak widzicie, na takim błękitno-niebieskim tle. 7 strona to są rzuty tej wieży głównego pokładu. Tak mi się wydaje, że to jest cała część z dalmierzami, radarami. I tu jest rzut boczny, z góry rzut. I też ma te zaznaczenie. Właśnie tu mamy dalmierz i tak dalej. Oznaczenie pomostów. Tych pomostów jest bardzo dużo. Od 1 do 10. I podobnie są te pomosty zaznaczone na rysunkach. Jeżeli mamy, ja tu sobie przesuwam. Później kilka zbliżeń też dokonam, żeby to jakoś było bardziej widoczne. No i tu mamy pomosty, na jakiej wysokości są i też oznaczenie na tych rysunkach, który to mamy pomost. Fajnie to jest zrobione. Na tym starszym egzemplarzu tego nie ma, jest tylko pomosty są. Wrócę. Nie, one są też opisane jako pomost, tak, bo teraz podglądam sobie jak gdyby, a ja tutaj sobie będę podglądał na laptopie ten starszy egzemplarz 2006. Jeżeli ktoś sobie zastopuje film, będzie mógł porównać jak gdyby ten starszy egzemplarz z tym, co w tym jest. No i tu mamy stronę 8 już i też rysunki. W zasadzie to są tak zwane rendery z opracowania modelu 2006. Podobnie ma, rysunki są na tłach. I już przechodzimy do części, do arkuszy z częściami, gdzie właśnie też, jak widzicie, w zasadzie ta strona, ułożenie części na arkuszu niczym się nie różni. Rozmieszczenie praktycznie to samo, powtórka 2006. No, egzemplarz ma tych stron dość dużo. Mamy 15 arkuszy z częściami kolorowymi. I przechodzimy do następnych arkuszy. Też ułożenie burt przedstawia się tak samo, te części na tej samej stronie. Nie mamy zaznaczonych arkuszy 1, 2, tak jak to bywało w modelarzu rzymskie. Oznaczenia.
I tu mamy następną stronę, poszycie denne w tym samym miejscu, barbety wież, oznaczenia też, górne części wież, boki. I tu mamy oznaczenie, bodajże będzie części, z jakich się będzie wieża składała. W tym egzemplarzu starszym też to jest w ten sam sposób zrobione. Następne arkusze. I też to jest tak zrobione. Oddzielone jest jeszcze, części są oddzielone takimi ramkami, obrysowywane do jakiego elementu, danego elementu te części będą nam potrzebne. Także jest to odseparowane. Tu na przykład mamy działka i one są, na te działka składają się te części w tej części arkusza, także nawet możemy sobie to odciąć i pracujemy nad działkami, także jest to dość fajnie, pomysłowo zrobione. To samo oznaczenie, rozmieszczenie. Tu mi została paragon z ceną. Chciałem zaznaczyć jeszcze, że koszt 45 zł, jak na małego modelarza. Taki egzemplarz w takiej cenie dość przystępny. Nie jest to, powiem, model dla początkującego modelarza, bo to będzie dość trudny model, ale przystępna cena, podobne modele innych wydawnic 2 razy droższe. No cóż, ale to już tak teraz powiem, mały modelarz nam obiecywał inny okręt. Niestety jest to, co jest, powtórka. Zresztą tamten, każdy, kto będzie oglądał ten film, na pewno domyśla się i wie, na końcu jest wzmianka, co będzie następny. Ale dobrze, do rzeczy dalej. 2 samoloty typu Aichi, jeżeli to dobrze wymawiam. I podobnie w tym starszym egzemplarzu jest też to samo rozmieszczenie. No i mamy na tym samym kartonie co części do wycięcia i sklejenia, uformowania. Też mamy wręgi, ten sam karton, są ich 4-5 arkuszy wręgi, plus jeszcze dalej będzie jeden arkusz na tak zwanym miękkim, cienkim papierze, też wręgi. No ale wręgi sobie darujmy. Tak samo rozmieszczone, te same wręgi, co w starszym egzemplarzu. I przechodzimy do części dalszych. To samo rozmieszczenie, tak samo, ta sama kolorystyka. Strony tu mamy do naklejenia też na karton wzmocnienia wież. Oklejenie dolnej części jeszcze jest też na tym arkuszu. Stery, śruby to mamy na tym arkuszu i dalej też arkusze podobnie rozmieszczone i podobnie ułożone na arkuszach te części. I tu mamy pokłady, rysunki, dalej opis budowy i tu właśnie mamy, jak budujemy poszczególne rysunki, oznaczenia odpowiadają nam podziałowi budowy, czyli jej kolejności: szkielet kadłuba, poszycie kadłuba i burty, na przykład wieża dziobowa, pomost kominowy, i już tu nam
na jakim rysunku, pod jaką numeracją znajdziemy rysunek pomocniczy i plus oznaczenie tych części. Model w skali 1 do 300, przeliczając skalę, wymiary okrętu, model będzie miał wielkość około 74 cm. No, dość pokaźnych rozmiarów kręcik. I właśnie to jest ta strona z wręgami, ale na arkuszu takim po prostu, jaki opis na tej cienkiej karcie. Tu mamy wieżę i też odpowiada nam stary egzemplarz. To samo rozmieszczenie, z tym, że kolorowy, jak widzicie, są też wieże rozmieszczone na kolorowym tle. No i tu, jak mówiłem, jeszcze arkusz z wręgami, 12 strona, i tu mamy rozmieszczenie wsporników pod pomostami, czyli od dołu należy tu jakby, nawet może, ja tu nie rozczytywałem się jeszcze w budowie, w tym być może, że należy to wyciąć jakby szablony, bo to coś takiego kojarzę, jakby to były szablony do podklejenia, w których miejscach mamy przykleić te wsporniki. Rysunki 52 też nam się powtarzają tu w tej starszej wersji. I tu mamy właśnie jak wodnosamolot Aichi, budowa, łodzie, w zasadzie te same rysunki. Rysunek 61 też. Tu ma w tym egzemplarzu 61 numerację, w tym starszym 60. Tu kolejność mi się wydaje, że troszeczkę... A nie. 61, 60 jest tu 2 razy. Tu jest 60. 58, 60, 59, 61. Natomiast w starszym, jeżeli zwrócicie uwagę, nie ma numeru 59, tylko jest numer 60 i 60 i troszeczkę kolejność odwrócona. I ostatnia strona, jakby okładka strony, gdzie też mamy rysunki. I tu może kilka zbliżeń na rysunki. Tak się przedstawiają rysunki. W zasadzie rendery, ale zdarzają się i rysunki, na przykład ten nie jest tu jakimś renderem, a być może tylko niepokolorowanym, niezaznaczonym na szaro, ale ten rysunek numer 34, wykonanie dość staranne. Tu na przykład też mamy 36-37, tak oznaczony rysunek. No i części tak się przedstawiają. Pokład może właśnie nie jest jakimś dość mocną stroną tego, bo taki troszeczkę za bardzo moim zdaniem żółty. Należałoby tu jakąś imitację tego deskowania bardziej taką stworzyć. Tak jak to właśnie ma miejsce na tym, powiedzmy, zdjęciu. Tu znalazłem właśnie w internecie pokład, który właśnie można by było zastąpić. I to jest pokład robiony bardziej tak, odzwierciedla to deskowanie, bardzo ładne, ładnie wykonane, i tu na pewno jest to atutem tego, podnosiłoby estetykę tego modelu. Ten obok, tu może to bardziej to deskowanie pokażę, bo jest cała część szara i tak przedstawiałby się, a oto ten pokład, który jest zrobiony bardziej profesjonalnie, że tak się wyrażę. Tak mamy opracowane burty,
Ja przesuwam, ponieważ mam umieszczony aparat w górze. Bardziej chyba to jest stabilność jest lepsza w ten sposób, przesuwając. Tu grafika raczej trzyma kolor, wszystko jest ok, nic nie ma przesunięć. No niestety już teraz mamy, niestety, raczej grafika poszła tak do przodu, że nie powinno tu nam zdarzać się nic, jakichś odstępstw od... I tu mamy jeszcze kotwicę, takie elementy drobniejsze. Dobrze, i następna strona. I strona, na której występują tutaj właśnie te działka. To przedstawię kilka takich właśnie wyrywkowo, bo raczej nie ma się co tutaj jakby rozdrabniać. Elementy są wszystkie w jednej kolorystyce. Nie ma żadnych tu tak zwanych śladów eksploatacyjnych, czyli jakichś zabrudzeń, przyrdzewień, jak to jest teraz w modzie, taka troszeczkę bardziej waloryzacja, robienie tej waloryzacji przy modelach. Tu mamy wszystko w jednej tonacji kolorystycznej. To może szalupy składają się z kilku elementów i też jak widzicie jest to oddzielone linią, także wycinamy te po linii sobie i możemy pracować akurat nad szalupami, nic nam jakby nie szukamy tych elementów gdzie indziej, wszystkie elementy przeznaczone do szalup są właśnie na tym elemencie obrysowanym tą kreską i tu jest łódź motorowa. I tu może jeszcze pokażę, to jest pokład pomostu 2, oznaczenie numer 2 i też można, tu pokażę takie zdjęcie, można by to na przykład ten pokład w tym deskowaniu, malowaniu zrobić, tak jak właśnie jest obok. To jest ten na tym dolnym zdjęciu bardziej. No i ten pokład górny też tu z częściami jest w takim malowaniu. To jest ten element, który był na tym górnym rysunku. I tu są pokłady w ten sposób zrobione. A tak mogłyby wyglądać. O właśnie, takie deskowanie bądź takie. Tak się przedstawia bardzo ładnie. Tu jest te deskowanie różnokolorowe, tak jak w zasadzie drewno się zachowuje. Nie takie po prostu żółte jak na tym wykonaniu. Ale to są dodatkowa opcja. Nie mam pojęcia, u mnie takie zdjęcie gdzieś tam znalazłem razem z tym egzemplarzem, z tymi screenami, skanami miałem z tego rocznika dodane, do tego rocznika 2006. No i wspomnę, że właśnie na jednym z forum społecznościowych znalazłem zdjęcia modelu wykonanego przez W. Kowalik. Jest to model właśnie z tego egzemplarza wydanego w 2006 roku. No jak widać na zdjęciach bardzo ładnie został wykonany. Być może właśnie tu zdjęcia pokazują te pokłady, które były tam wcześniej zamieszczone na tych moich zdjęciach, bo takie odnoszę wrażenie, że tutaj ten pokład jest zupełnie inny. No i wrażenie tutaj mam też, że model był malowany. A zatem czekamy na wydanie w końcu tego okrętu, który już od bodajże chyba 3 egzemplarzy wcześniej zapowiadany był. Włoski pancernik. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka na temat małego modelarza. Zapraszam na inne moje filmy na kanale o tematyce modelarskiej, modelarstwa kartonowego. Cześć!